Cześć, Peter z tej strony. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy warto wjechać albo wejść na hałdę gdzieś na Górnym Śląsku, to ja Wam dzisiaj pokażę, że warto, jakie tam będą widoki. Postaram się pokazać na przykładzie kilku hałd w rejonie Łazisk Górnych i Bierunia. Niektórzy tam wjeżdżają na rowerze, niektórzy na motocrossie, niektórzy też idą na pieszo. No, moim dzisiaj środkiem transportu będzie rower. Niby wjazd nie jest jakiś tam ekstremalnie trudny, jednak trzeba mocno popracować, żeby tu wjechać. Ale mi już się mordka kurwa cieszy na ten zjazd, który będzie z góry. Do szczytu już jest niewiele. Ja już po prawej stronie widzę kominy, ale to będzie za chwilę. No i tak, dojechaliśmy w tej chwili na hałdę Skalny, która znajduje się w Łaziskach Górnych. Jest to hałda odpadów pokopalnianych przy kopalni Bolesław Śmiały. Takie są oto tutaj widoki. Tu jest elektrownia Łaziska. Tutaj jest panorama w dali, widać Tychy. No dzisiaj akurat pogoda nie jest aż tak super. Tu na dole widać kopalnię Bolesław Śmiały i Łaziska. Tam dalej widać Mikołów, a jeszcze dalej widać Katowice. Jeśli jest fajna pogoda, no to powiem Wam, że warto tu się wybrać, jak ktoś ma lornetę. Górę oczywiście też widać Beskid, nasz Śląski Żywiecki, przy dobrych układach. Natomiast dzisiaj jest jak jest, ale nie ma co narzekać. Nawet nie wieje tutaj, jak czasami bywa, nie? No, jeszcze z jakichś takich ciekawostek, to powiem Wam, że wysokość tej hałdy chyba jest około 389 metrów, ale to trzeba będzie sprawdzić sobie. No i jak gdzieś tam sprawdziłem, jest to obszar 30 hektarów, czyli dosyć sporo. Tu z drugiej strony hałdy widzimy po lewej jeszcze łaziska. One są podzielone na łaziska górne, dolne i średnie. Tam dalej widać Katowice, teraz na wprost. Teraz widać w oddali Mikołów i znane budynki, z daleka widoczny Manhattan. No i tutaj w tej chwili w pobliżu widać hałdę Marta Waleska, na którą się za chwilę udamy i zobaczymy, co stamtąd widać. Ale przed tym będzie fajny zjazd. No i w końcu wjechaliśmy na hałdę Marta Waleska. Taki widok się tu rozciąga. Na wprost teraz jest elektrownia, Łaziska, kościół i kopalnia Bolesław Śmiały oraz hałda, na której przed chwilą byliśmy. O tam. Kto tutaj nie był w nocy, powiem Wam, byłem tu kiedyś i naprawdę świetne widoki. Jak miasto jest oświetlone, to wszystko działa. Robi to naprawdę fajne wrażenie, nie? Ale w dzień też tutaj się można wybrać. Nie jest jakaś tutaj trudna opcja, żeby wjechać na rowerze czy wejść. Można na skróty, a można też drogą, która prowadzi tak dookoła tutaj. Na spokojnie tutaj można wjechać. A widzę tutaj, że niektórzy robią piknik, lubią sobie robić. No, bo niestety, ale nie zabierają śmieci, które przynoszą ze sobą. No i tu jest ta druga część tej hałdy w zasadzie, ale to tylko tak momentalnie pokażę Wam, jaka droga. I postaramy się tutaj zjechać na dół. No i dojechałem teraz na hałdę w Kostuchnie. Przed nami była kopalnia Boże Dary. Natomiast za nią widać Beskidy. Przed Beskidami widać miasto. To miasto to są Tychy. Widać tam 3 charakterystyczne bloki, takie wieżowce 17-piętrowe. I teraz tu odwracamy się i widzimy w oddali hałdę Skalny, na której żeśmy byli, elektrownię. Tu jest panorama katowickiej dzielnicy Kostuchna. No i tutaj jest mój rower, na którym za chwilę będę zjeżdżał.
teraz na hałdę w Murckach. Hałda Murski. Tak się tutaj widok rozciąga z tej strony. Tu jest krzyż, który bodajże w 2010 roku został postawiony. Jest to także stacja ekstremalnej drogi krzyżowej, którą miałem akurat przyjemność iść w tym roku. Oto co widać z hałdy Murskiej w nocy. A tu jest widok z hałdy Murskiej na południową część naszego kraju. Tam przed chwileczką byliśmy. Jest hałda w Kostuchnie. Za nią widać hałdę skalny w Łaziskach. Tam proszę w oddali Beskidy. No dzisiaj jest piękna pogoda. Tutaj jakieś takie piękne wyrwy w tym. Można zobaczyć, z czego jest to wszystko zrobione. Z czego jest hałda. Tym razem jestem na hałdzie w Lędzinach. Tu widzimy komin, a po prawej stronie tego komina widać ten słynny kościół na Klimoncie. Tu przed nami kopalnia Ziemowit. Tutaj niby panorama Lędzin, chociaż nie do końca ją widać. W oddali widać natomiast maszt radiowy w Mysłowicach. Tu po prawej znowuż jest elektrownia Jaworzno. No i wydaje mi się, że ta hałda jest najfajniej pofałdowana i najbardziej ukształtowana z wszystkich hałd, na których byłem. Za chwilę pokażę Wam, jakich pozytywnych chłopaków spotkałem tutaj na motocrossach. Hałda na Lędzinach. No i oto jestem teraz na hałdzie w Mysłowicach na Wesołej. Nie da się tutaj wjechać na rowerze. Przynajmniej ja nie potrafiłem. Zobaczcie, jak tu jest stromo. I ten piasek, te pozostałości jakichś takich pyłów, naprawdę ciężko się tu wchodzi. A już nie mówiąc o wjeżdżaniu na rowerze. No chyba, że jest jakiś fajny gościówka, którzy potrafią to zrobić. No ja nie potrafię. Idę teraz z drugiej strony. Tutaj po drugiej stronie hałdy widać kopalnię węgla kamiennego Wesoła. Jest to tak mocno zalesiona hałda, że nie ma tu jakichś takich fajnych, spektakularnych widoków. Z tego co widzę, ścieżki są. No to widzę, że chodzą tu jacyś ludziki. Myślę też, że tutaj na motocrossach gdzieś jeżdżą. Ta hałda jest tak jakby podzielona też na różne części, bo tam widzę też taki, jest jedna hałdka, tam jest jedna hałdka i tam zauważyłem, że są właśnie takie ślady grubych opon, czyli myślę, że motocrossu. Dobra, idziemy dalej. No takie jest podejście tutaj na tą hałdę na Wesołej, bez ściemy. Na serio? Kto chce tu wejść na pieszo, to proszę, tak to wygląda. Rower można zostawić na dole, albo się z nim targać. Kto jak lubi. No i w końcu dojechałem do Bierunia. Znajdują się tutaj hałdy nazywane paciorkowce. Jest ich tu 5. To są takie jakby ścięte stożki. O, tutaj widać je na całej okazałości. Są 4 takie większe, jeden jest taki dosyć mały. Czasami odbywają się tutaj zawody biegowe. Dookoła właśnie tych hałd biega się na każdą jedną. Dojazd na rowerze jest tu swobodny. Myślę, że prawie każdy tutaj wjedzie. A jakie są widoki? Można zobaczyć. Tam jest kopalnia Piast i tu właśnie z niej te odpady pokopalniane tutaj pochodzą. Czyli te hałdy, nie? Po prostu mówiąc. Tutaj widać panoramę teraz Bierunia, no widać. No wszystko tylko to, co w pobliżu, dlatego że
Dosyć wcześnie rano dzisiaj przyjechałem. Nie widać jeszcze gór, a szkoda, bo czasami tutaj są fajne widoki. Pojadę jeszcze na ostatni kopiec, albo pierwszy kopiec, bo zwał jak zwał. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. I teraz jestem na ostatniej, albo na pierwszej hałdzie w Bieruniu, na Paciorkowcach, skąd widoki się rozpościerają, to właśnie takie jak widzimy. Tu jest Bieruń. Tam jak jest dobra widoczność, widać oczywiście góry. Tutaj teraz widać kopalnię też i widać dalszą część tych hałd. No i co mogę powiedzieć teraz o tych hałdach, które ostatnio odwiedziłem? Można to zrobić w jeden dzień, można zrobić to na parę dni, jak ja to zrobiłem. Każda hałda jest inna, inne ukształtowanie troszeczkę i co innego mają do zaoferowania. No, ze Skalnego najfajniejsze są widoki. Wydaje mi się, że Lędziny są najlepiej ukształtowane. Najtrudniejsze do wejścia jest hałda na Wesołej. Tu jest bardzo ciekawie na Bieruniu, bo można 5 za jednym szlagiem załatwić. Taka do modlitwy hałda na Murskach. Z hałdy Kostuchny zaś widać moje miasto, w którym mieszkam, Tychy. Polecam odwiedzić hałdy, gdziekolwiek są, no bo tych hałd na Śląsku jest kilkadziesiąt. Na wszystkich też nie byłem, nie będę, bo po prostu ludzi tutaj nie ma zazwyczaj. Wiadomo, że tam się trafią tacy jak ja, czy na rowerach, czy motocrossowcy czasami. Generalnie jest tu spokój, nie? Można sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć, poodpoczywać, kto co woli, nie? No, także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, cześć.